Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnanatrimandasya Ganajana Shalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Srila Prabhupada ki Jai. So today we are going to speak about Mahaprabhu's mercy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o łasce Mahaprabhu. So there are two words, Mahaprabhu and mercy, and often these two words come together. Są dwa słowa, Mahaprabhu i łaska, i często te dwa słowa razem są ze sobą. Actually, the word mercy appears in so many scriptures all around the world. Tak naprawdę słowo łaska pojawia się w wielu pismach świętych na całym świecie. So for instance, Quran begins with mercy. Bismillah Rahman al-Rahim. In the name of God, the all merciful, the ever merciful. Na przykład Koran zaczyna się właśnie też od łaski, czyli w imię najbardziej łaskawego. In Quran and in Hadith also the words come Rahma, Rahim, Rahuf, Hanan, Karim. They all are the words for mercy in Quran. I także w Koranie różne są słowa Rahman, Rahim, czyli to są różne słowa na łaskę. And the Bible, in Bible, Christ said, I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners. I także w Biblii Pan Jezus Chrystus mówi, że On tak naprawdę pożąda łaski, a nie surrender? Sacrifice, czyli okej. On pożąda łaski, a nie I desire mercy, not sacrifice. Right. For I have not come to call the righteous, but sinners. Czyli chodzi o to, że Pan Jezus Chrystus mówi, że On tutaj przyszedł, żeby nie być takim praworządnym, tylko żeby się zwrócić do tych, którzy grzeszą. So you can see mercy is mentioned everywhere, but the question is where to get it. Czyli wiemy, że łaska jest opisana wszędzie, tylko pytanie jest takie, skąd ją dostać? And to answer this question, Chaitanya Mahaprabhu appeared. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, pojawił się Pan Chaitanya. And that's why Srila Prabhupada said, come and join all the people from all the different religions. Why? I dlatego Pan Chaitanya powiedział, żeby wszyscy ludzie z różnych religii się dołączyli. Dlaczego? Because Mahaprabhu has come to distribute the mercy. Ponieważ Mahaprabhu przyszedł, żeby właśnie rozprowadzać tą łaskę. Adbhut Vadanaya, Adbhut Karunaya, Adbhut Adoryaya, Mahaprabhu. It means Mahaprabhu is wonderfully munificent. Czyli tak naprawdę znaczenie tego, co tutaj Prabhu powiedział, to, że Mahaprabhu jest bardzo, bardzo łaskawy. Wonderfully merciful and wonderfully magnanimous. I on jest największą, najpiękniejszą osobą. And why? Because he has showered his mercy to all animate and inanimate objects. Dlaczego tak jest? Ponieważ on daje swoją łaskę wszystkim rzeczom, zarówno istotom, jak i rzeczom nieżywym. So who are inanimate objects? I jakie to są takie obiekty, które nie mają życia? Any idea? Jakieś pomysły? So Mayavadis are inanimate. Mayavadi bhashya sune hoye sarvanash. But even Mahaprabhu distributed mercy to those. Czyli Mayavadis to są osoby, które tak naprawdę nie mają życia. Ale Mahaprabhu daje tą łaskę nawet im. And that's why when Krishnadas Kaviraj, he saw Mahaprabhu's mercy, he sort of pointed out by amazement, dekha. I dlatego
Krishna Kaviraj, jeżeli zobaczył łaskę Pana, to on właśnie z takim uwielbieniem opowiedział o niej. And the verse is in Chaitanya Charitamrita Madhya, it comes 14-16. E dekha Chaitanyara kripa mahabala, that nothing could compare to the Lord's mercy. I tutaj w Chaitanya Charitamrita Adhyalila 14:60 jest wers, który mówi, że 14:16, przepraszam. Nic nie jest w stanie być porównane do łaski Pana. And Prabodhanand Saraswati has to admit in Chaitanya Chandramrita the same. I tak samo w Chaitanya Chandramricie jest to również potwierdzone. And what he said, Yat Karunaya Kataksha Vaibhavatam, which means even a little of Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy serves as a great asset for spiritual advancement. I tam jest napisane, że nawet odrobina łaski Pana będzie w stanie pomóc osobie na ścieżce duchowej. So you see, different scriptures mention mercy, but here is someone who is distributing this mercy. I tak naprawdę możemy zobaczyć, że różnego rodzaju Pisma Święte wspominają o łasce, ale tutaj mamy osobę, która rozdaje tą łaskę. And that's why Mahaprabhu empowered Srila Rupa Goswami, bestowing mercy on him. I Mahaprabhu dał taką siłę, taką władzę Rupie Goswamiemu, bo dał mu swoją łaskę. And that mercy, someone know what happened to that mercy, where it ended up? I co stało się z tą łaską? Czy ktoś wie, gdzie ona trafiła? Do we still have that mercy? Czy my wciąż mamy tą łaskę? So you see, Rupa Goswami took Mahaprabhu mercy and compiled it into various books. I Rupa Goswami wziął tę łaskę Pana i on ją użył do skomponowania wielu, wielu różnych książek. Bhakti Rasamrita Sindhu, Padyavali, Lagu Bhagavatamrita, Hamsadut, Uddhav Sandesh, Krishna Janmatithi Vidhi, Mathura Mahatmya, and so on and so forth. Okay, czyli było wiele, wiele książek. Oczywiście dla nas to jest Nektar Oddania, Bhakti Rasamrita Sindhu, Padmavali, to są takie bardzo ważne książki. Yeah, so the question is, are we accessing this mercy? Czyli pytanie się pojawia, czy naprawdę mamy dostęp do tej łaski. So mercy is there. Do you want to read it? How many of you have read, few of the books? Czyli łaska jest tam, ale ile z nas tak naprawdę przeczytało te książki? Yeah. So okay, but there is something, you see, that's why Mahaprabhu is called so merciful. He is determined to give all of you mercy. Dlatego Mahaprabhu jest nazywany bardzo łaskawym, ponieważ on jest zdeterminowany, żeby dać jak najwięcej łaski. So that's why Srila Rupa Goswami has written something which I believe most of you read every day, and some of you have read at least once in a life. I na przykład Rupa Goswami skomponował coś, co wiele z nas czyta codziennie, a wszyscy pewnie przeczytali przynajmniej raz w życiu. So it's called Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaura Tishe Namaha. Czyli tutaj Does it ring a bell? Czy to ktoś już wie, o co chodzi? Does it ring a dzwonek? Dzwonek na ofiarowanie. Tak. So the word Vadanyaya refers to one who gives charity. Słowo Vadanyaya odnosi się do tego, kto jest charytatywny. And the word Maha means great. A słowo Maha oznacza wielki. So in the Shastra, it is said that charity was offered to persons who deserve to accept charity. Czyli w szastrach jest napisane, jeżeli chodzi o podarki charytatywne, one są ofiarowane tym osobom, które są w stanie je zaakceptować. And what's the criteria? They should have at least a dint of spiritual enlightenment. I jaki jest tutaj szczegół, kiedy mogą to zaakceptować? Wtedy, kiedy przynajmniej będą miały jakiś chociaż odrobinkę oświecenia duchowego.
But here is Chaitanya Mahaprabhu, who is addressed as Mahavadanyaya because he's distributing Krishna prema, love of Krishna, to everyone generously. Ale tutaj mamy Mahaprabhu, który jest nazywany Mahavadanyaya, ponieważ on rozdaje Krishna premę dla każdego z bardzo, bardzo dużym generously, czyli bez umiaru. So that is Chaitanya Mahaprabhu's special mercy. Yogya ayogya na kare vichar. He's distributing love of God without any considerations. I to jest właśnie specjalna łaska Mahaprabhu, ponieważ on dystrybuuje miłość do Boga, nie biorąc nic pod uwagę. And that's why Mahaprabhu is also called Prema Purushottama, Prema Avatar. I dlatego Mahaprabhu jest nazywany Prema Purushottama, Prema Avatar. And he's Krishna himself, Krishna Chaitanyata, yes? I on jest też Krishną samym sobie, prawda? Krishna Chaitanya. So Krishna, Prabhupada mentioned that Krishna in Bhagavad Gita, some people say that he is too demanding. He's demanding surrender, right? Saying surrender unto me. I jeżeli chodzi o Krishna, Śrila Prabhupada mówi, że Krishna jest bardzo wymagający, ponieważ Krishna chce, żebyśmy mu się w 100% podporządkowali. And some people say like, what type of God he is? He is like demanding like a dictator, or what is it? I niektórzy mogą powiedzieć, co to jest za Bóg? To jak dyktator tak naprawdę. Yeah, and in Islam and Judaism, there is a word called Jehovah and Allah. So some opinions are also there that where God says, if you don't take my shelter, you will go to hell. I na przykład w Biblii czy w Koranie też jest Jehovah czy Allah i jest napisane, że jeżeli ktoś nie podporządkuje się Bogu, to pójdzie do piekła. But you see, and Krishna is also clearly saying, he's saying that surrender unto me or else. I też Krishna mówi dokładnie, podporządkuj się mi, ale albo Mrityu samsar vartamani, Bhagavatam, 7th canto, 15th chapter, 41. It says, those who are not faithful on the path of devotional service. Tutaj w Śrimad Bhagavatam 15 kanto 7:15:41. Tak, 7:15, okej, 7 kanto, 41. 15 rozdział, 41 tekst. Jest napisane, że jeżeli ktoś się nie podporządkuje, to wtedy on the path of devotion cannot attain me. Jeżeli ktoś nie będzie wykonywać służby oddania, nigdy mnie nie osiągnie. But return to birth and death in this material world. Ale z powrotem wróci do narodzin i śmierci w tym świecie materialnym. So therefore God said, all right, I will appear as Chaitanya Mahaprabhu as a devotee, and this time I will not command, but I will distribute love of God. I dlatego też Chaitanya Mahaprabhu powiedział, znaczy Bóg powiedział, że dobrze, to ja się pojawię jako Chaitanya Mahaprabhu i w tym momencie... Nagesh Prabhu, you are not translating it in Hindi? He's in the room, I think. माता जी आपको नीचे Zoom में हिंदी का ऑप्शन दबाना है और आपको हिंदी में सुनाई देगा माता जी सब नगेश प्रभु ट्रांसलेट कर रहे हैं. Maybe interpretation. Did you put interpretation? Yes. Okay. She has to select it downside. Okay. I lost the track of thought, so I have to repeat it again. Yeah, so the thing is that where I was, what I was saying. So therefore Krishna says, okay, I will appear as Chaitanya Mahaprabhu. Okay. I dlatego Krishna mówi, że ja pojawię się jako Chaitanya Mahaprabhu, as a devotee, jako wielbiciel, and this time I will not command, but distribute love of God. I w tym momencie ja nie będę nakazywał, ale będę rozdawał miłość do Boga. So therefore, this Krishna consciousness is for everyone. I dlatego ta świadomość Kryszny jest dla wszystkich. Everyone is speaking about mercy as we saw, but here God is distributing it. Come and take it. I wszyscy mówią o łasce, ale tutaj Pan rozdaje tę łaskę, także przyjdźmy i ją weźmy. But you see, what is the speciality of Mahaprabhu? He's not only giving God, but love of God. Jaka jest specjalność Mahaprabhu? On nie tylko daje Boga, ale daje miłość do Boga. The example is like milk and a bowl. So
if you want to receive milk, you need also a bowl in which you can carry the milk. Tak, przykład jest taki, jak na przykład mleko i miska. Jeżeli chcemy otrzymać mleko, to musimy mieć jakąś miskę, żeby to mleko do czegoś wlać. Similarly, if you want to receive Krishna or association of God, you need Krishna prema, that is love of God. I podobnie, jeżeli chcemy otrzymać Krysznę, to potrzebujemy Kryszny Premy, czyli miłości do Boga. So, and Chaitanya Mahaprabhu is distributing both the bowl and the milk. I Chaitanya Mahaprabhu, on rozdaje obie rzeczy, czyli rozdaje to mleko i te miski dla nas. So that's why it says Prema Krishna was high, Preme Tanare Tarane Bhaji, which means Krishna is the object of love. He becomes submissive to a devotee who has developed love for him. I dlatego Kryszna mówi, że on staje się obiektem miłości i on staje się podporządkowany tym, którzy go kochają. But there is more to Mahaprabhu. Ale nawet jest więcej, jeżeli chodzi o Mahaprabhu. He has come even to distribute himself. On przyszedł, żeby nawet dać samego siebie. Adi Lila 2:1 it is saying Balo api yad anugrahat tare nana mat graha. Adi Lila 2:1 jest napisane. And it says that therefore the mercy of Mahaprabhu is such that że łaska Pana jest właśnie taka, even an ignorant child can swim across the ocean of conclusions about the ultimate truth. Że nawet ignoranckie dziecko może przepłynąć przez ocean konkluzji ostatecznej prawdy. This ocean is full of the crocodiles of various theories. I ten ocean jest pełny krokodylów różnych teorii. And what are those theories? I jakie są te teorie? Buddhism, Mayavad, I am God, you are God, this is God, that is God. So many theories. Takie są teorie jak na przykład buddyzm, Mayavadizm, ja jestem Bogiem, ty jesteś Bogiem, różne teorie. But you see, even a child like us who are stupid, they are able to understand the essence by the mercy of Mahaprabhu. I nawet dzieci, które nie są najbardziej inteligentne, mogą zrozumieć esencję poprzez łaskę Mahaprabhu. So someone can ask, well, there were so many avatars who have given mercy. So what is so special about Mahaprabhu? Maybe some other avatars in the past has given also a lot of mercy. I ktoś może się zapytać, tak naprawdę było tylu wielu awatarów, którzy dawali łaskę, co jest specjalnego, jeżeli chodzi o Mahaprabhu. Może ktoś inny, jakiś inny awatar może dać łaskę. So that's why Rupa Goswami has written a very nice verse. He says, Anarpita charim chirat karuna ya varitrna kalu. So Jiva Goswami is explaining. So Rupa Goswami wrote it or Jiva Goswami? Jiva Goswami. Okay. Tutaj Jiva Goswami napisał specjalny wers. Nagesh Prabhu has a question. Yeah, Nagesh, if you have a question, you have to switch from Hindi to the main room, because then we can hear you, Prabhu. Or actually, let me jump to a Hindi room. Yes, Prabhu? You just call her on WhatsApp and see if she can hear. प्रभु जी अभी आया नहीं, पहले नहीं आ रहा था। अभी सुनने में आ रहा है हिंदी में। just a minute. प्रभु वो सुन रही हैं, वो सुन पा रही हैं आपको हिंदी में. Yeah, she's okay. Mataji cannot enter the room. Okay, back to you, Gaurav Bhavani Mataji. So we have the Jiva Goswami that wrote a special book. He's explaining. No, not a special book. There is this verse and Jiva Goswami is explaining. Czyli Jiva Goswami tutaj wytłumacza specjalny wers. So Anarpita Charim Chirat, very famous verse.
Czyli on jest bardzo słynny. So he's saying that Mahaprabhu has not only given us Krishna and Krishna Prema, On mówi, że Mahaprabhu nie dał nam tylko Kryszny i Kryszny Premy, but also the process to attain love of God. ale również proces, w jaki sposób możemy osiągnąć miłość do Boga. We are so disqualified to attain Krishna for the start. My tak naprawdę nie mamy żadnych kwalifikacji, żeby osiągnąć Krysznę. I mean, Brahma, Shiva, Lakshmi, they are meditating and waiting in the queue to get Krishna. Brahma, Shiva, Lakshmi, oni medytują i czekają w kolejce, żeby osiągnąć Krysznę. So Chaitanya Mahaprabhu is saying, no worries, I will not only give you Krishna, but I will give you also love of God to attain Krishna. I Chaitanya Mahaprabhu mówi, nie martwcie się, ja nie tylko wam dam Krysznę, ale również dam wam miłość do Boga, żeby osiągnąć, żeby dojść do Kryszny. But we are so unfortunate that we are not able to even accept this. I my niestety nie mamy szczęścia, ponieważ nawet nie możemy tego zaakceptować. So then Mahaprabhu is saying, all right, don't worry, I will give you the instruction on how to attain love of God. I Right? wtedy Mahaprabhu mówi, nie martwcie się, ja w takim razie dam wam instrukcję, w jaki sposób tą miłość do Boga osiągnąć. So he gave us Shravanam and Kirtanam, On nam dał Shravanam i Kirtanam, but that is also not happening with us. Neither we can hear properly, nor we can understand. And when we chant, our mind chants so many different things. i to nawet też nam się nie udaje, ponieważ my nie jesteśmy w stanie dokładnie słuchać, żeby zrozumieć, a nawet wtedy, kiedy intymujemy, to nasz umysł robi tyle różnych rzeczy w tym samym czasie. So Mahaprabhu is saying, all right, I will not give up on you. I will give you the principle and philosophy behind Shravan and Kirtanam, so you can easily be convinced. I Mahaprabhu powiedział, w takim razie dobrze, to ja was nie odrzucę, nie poddam się. Ja dam wam filozofię, żebyście mogli zrozumieć, co to znaczy Shravanam i Kirtanam. So that you can be convinced that Shravanam and Kirtanam is goal of life. And this is called Namo Mahabadanaya. I żebyście mieli przekonanie takie bardzo silne, że właśnie Shravanam i Kirtanam jest golem naszego życia i to jest właśnie nazywane Mahabadanaya. Why? Because when you love someone, you give everything, even yourself, and you are totally surrendering to this person. Ponieważ jeżeli kochamy kogoś, to możemy oddać wszystko tej osobie, nawet samego siebie i się na 100% tej osobie podporządkowujemy. So although we are penniless to purchase Krishna, we don't have a dint of devotion. I chociaż nie mamy tak naprawdę pieniędzy, żeby kupić Krysznę i nie mamy zupełnie żadnego oddania w nas, But Mahaprabhu is saying, I will give you the love of God, the process of attaining love of God. i Mahaprabhu mówi do nas, że ja w takim razie dam wam miłość do Boga i również proces, w jaki sposób osiągnąć tą miłość do Boga. Philosophy behind love of God. Filozofia, jeżeli chodzi o osiągnięcie miłości do Boga, Associations of devotee. czyli asocjacja z baktami, z wielbicielami. Even I will give you parampara. I Bona nawet fide wam dam parampara. paramparę, bonifide paramparę. So basically Mahaprabhu is forcing us accept the love of God. Czyli tak naprawdę Mahaprabhu nas zmusza, żebyśmy mogli zaakceptować tą miłość do Boga. So Mahaprabhu said, I am a prema avatar and somehow or other I want these people like Yavan, Malacha to attain love of God. W takim razie Mahaprabhu mówi, że ja jestem prema avatar. I ja w takim razie chcę tych maleci, żeby oni rozwinęli tą miłość do Boga. And for this, whatever is needed, I will do. I dlatego cokolwiek jest niezbędne, żeby oni to zrobili, ja zrobię. Yes. Sorry, someone's microphone is open. Let me mute someone. Okay. Then comes like this. So where we were? Mahaprabhu said that Oh yeah, everything and, will give the yes, and look at Prabhupada.
I zobaczmy na Prabhupada. He has spread this mercy all over the world. On rozprzestrzenił tą łaskę na całym świecie. He even gave this to hippies, to Chinese, everyone on large scale. On nawet dał łaskę do hipisów, do Chińczyków, wszędzie. I mean, Shravanam and Kirtanam are the activities of Paramhansas. Shravanam i Kirtanam to są tak naprawdę czynności Paramahansów. Yeah, Bhagavatam mentions that. To jest napisane w Bhagavatamie. But we are getting it. Ale my to dostajemy. Somehow or the other. Jakoś w jakiś sposób to dostajemy. So that's why Prabhupada said, don't waste a second of life. I dlatego Prabhupada mówi, nie zmarnujcie chociaż sekundy swojego życia. There are millions of avatars appear in a single day of Brahma. W jednym dniu Brahma są miliony awatarów, którzy się pojawiają. But Mahaprabhu comes just once in a day of Brahma. Ale Mahaprabhu pojawia się tylko raz w jego dniu. And we are just somehow happen to be at the right time. I jakoś tak się złożyło, że my jesteśmy w tym odpowiednim czasie. And we are getting all these things for free. I dostajemy te wszystkie rzeczy za darmo. I mean, if you are getting it for free and you are still not gonna get it, the game is over. Jeżeli dostajemy coś za darmo i nadal tego nie przyjmujemy, to jest już koniec, tak naprawdę wszystko jest skończone. I mean, that's why Srila Prabhupada is saying full force of your life in this, movement which he started. I mean, Mahaprabhu started. I dlatego Śla Prabhupada mówi, że powinniśmy zaangażować całe nasze życie w rozwój tego ruchu, który tak naprawdę został zapoczątkowany przez Mahaprabhu. Because Mahaprabhu is ready to give you, all you need to do is just to take it. Bo Mahaprabhu jest gotowy, żeby ci dać wszystko, tylko musisz to tylko przyjąć. So Srila Prabhupada is saying, don't be fool, grab it and don't be unfortunate. I Śla Prabhupada mówi, żebyśmy nie byli idiotami, żebyśmy to złapali, bo wtedy nie będziemy osobami nieszczęśliwymi. So that's why start chanting your 16 rounds. Start taking this process. It is really very powerful. I dlatego jest napisane, tutaj Prabhu mówi, żebyśmy naprawdę zaczęli intonować nasze 16 rund i żebyśmy podążali za tym procesem, bo on jest bardzo, bardzo mocny. And it's not gonna be that our chanting is so special. No, Mahaprabhu is so special that he's determined to give this mercy. I to nie tak, że nasze intonowanie jest takie specjalne. Specjalny jest Mahaprabhu, ponieważ on chce nam dać tą łaskę. He's called Golden Volcano, right? On jest nazywany złotym wulkanem. Why? Because he's distributing the highest thing, which even Brahma is dreaming about, and he's distributing it to the lowest of mankind in the darkest age of Kali. Ponieważ on rozdaje największe rzeczy, najpiękniejsze rzeczy, które nawet Brahma by chciał, i on rozdaje te rzeczy do osób, które są najniższe, najbardziej upadłe. And this mercy is more powerful than Krishna himself. I ta łaska jest bardziej silna niż sam Krishna. Yeah, it can convert even the Mahabhagavat were sinners, but this mercy converted sinners to Mahabhagavats. I tutaj nawet Mahabhagavat, popełniali różne grzechy, byli grzesznikami, on może ich przekształcić właśnie w piękne dusze. Who were those Mahabhagavats? Kto wie, którzy to byli ci Mahabhagavaci. So Vrindavan Das Thakur has mentioned in Madhya Khanda. W Madhya Khanda Vrindavan Das Thakur powiedział, he said that Jagai and Madhai didn't receive Mahaprabhu's mercy. Że Jagai i Madhai nie otrzymali łaski Pana, but Nityananda Prabhu gave them that mercy. Ale Nityananda Prabhu dał tę łaskę. And who is more merciful than Nityananda Prabhu is Srila Prabhupada.
A kto jest jeszcze bardziej łaskawy niż Nityananda Prabhu? Srila Prabhupada. Because there are so many Jagai and Madhai, and he went in the hood of Jagai and Madhai and converted all of them to the greatest, Vaishnavas. I dlaczego? Ponieważ tylu jest Jagai i Madai na zachodzie i tak naprawdę Srila Prabhupada przekształcił ich w wspaniałych Vaishnavów. That's why it says Prabhu kahe Krishna kripa balishta sabha haite ante 6133, which I just said, that the mercy of God is very powerful. W Antya 6.1.3.3 jest napisane, że... 1.9 chyba ja źle powiedziałem. 6.193 it should be. Okej. 1.9.3 jest powiedziane, że łaska Mahaprabhu jest bardzo, bardzo silna. Yeah, and that mercy have saved Raghunath Das Goswami from the strong bondage of materialistic life. I tą łaskę tak naprawdę Raghunath Goswami nam daje i może nas ocalić przed przywiązaniem do życia materialistycznego. Yeah, so he was a married man, but Mahaprabhu saved him. On był żonatym mężczyzną, ale tak naprawdę Mahaprabhu go ocalił. So now the question is how this mercy is attained. I teraz pytanie się pojawia, jak możemy osiągnąć tę łaskę. So we have parampara, we have disciples of Prabhupada, they are coming. I mamy paramparę, mamy tutaj uczniów Srila Prabhupada. And they also do nice kirtans. I oni również robią wspaniałe kirtany. We have nice prasadam. Mamy wspaniałe prasadam. All you need to do is, just accept it. I to, co musimy zrobić, to tylko po prostu to zaakceptować. Because Mahaprabhu is saying that I will give you this mercy. Ponieważ Mahaprabhu mówi, że ja ci dam tę łaskę. But you see, the mercy can also be given in a different flavor. Ale również łaska może być dana w inny sposób, o różnym smaku. So there was this junior Haridas. Był junior Haridas. Chota Haridas. Chota, czyli mały Haridas. Someone know how he received the mercy of God? Czy ktoś wie, jak on otrzymał łaskę Pana? So actually he was rejected by Mahaprabhu. On tak naprawdę został odrzucony przez Mahaprabhu. Because he thought about a small, he had a lusty desire in his mind, and because of this Mahaprabhu rejected him. Ponieważ on miał pewne pewne myśli związane z pożądaniem i ze tego względu Mahaprabhu go odrzucił. So now the question is, how do you understand? From one hand side we are saying Mahaprabhu is so merciful, and another hand side he just removed Haridas just for a thought, a lusty thought. Teraz tutaj jest pytanie, z jednej strony mówimy, że Mahaprabhu jest bardzo łaskawy, a z drugiej strony on odrzucił Haridasa tylko dlatego, że miał niepożądane myśli. Tu jest question, I think, from Nagesh Prabhu, whether it's a translation. Okay. I will just go to his room. Yes, Nagesh Prabhuji? लता माता जी आपको सुनाई दे रहा है हिंदी में? हाँ, हरे कृष्णा। हिंदी में सुनाई दे रहा है ना आपको? हाँ। जी ओके. Yes, she can hear you in Hindi, Prabhu. Okay. So how do you understand this? Jak my możemy to zrozumieć? So Bhaktisiddhanta Thakur is explaining. Bhaktisiddhanta Thakur to wytłumaczy. Yeah, so first thing is Chaitanya Mahaprabhu wanted to establish a principle. Czyli chodzi o to, że tutaj Chaitanya Mahaprabhu chciał ustalić jakieś pewne reguły. That although I am an incarnation of mercy, but I will not tolerate few things. Że chociaż ja jestem reinkarnacją łaski, ale pewnych rzeczy nie będę tolerował. Devotional life and illicit sex life can't go hand in hand. Jeżeli chodzi o życie duchowe i zakazany seks, to one razem nie idą w parze.
And he establishes this principle that the elevated devotees I on ustalił tą regułę, że jeżeli chodzi o osoby, które są na wyższym poziomie duchowym, are joining the Krishna consciousness. one przyłączają się do świadomości Kryszny. And they are taking to preach this message of love of God. I one nauczają tą wiadomość miłości do Boga. So therefore their character should be very good. I dlatego ich charakter powinien być bardzo dobry. So it is not just a kirtan that we are dancing around. It have huge philosophical preaching as well. I to nie tylko kirtan, że my będziemy tutaj tańczyć, ale również bardzo ważne są podstawy filozoficzne. And the second thing is Mahaprabhu wanted to set the standard for acharyas. I drugą rzeczą jest to, że Mahaprabhu chciał ustanowić pewne standardy dla acharyów. So the people who will be the head of institution in the future for propagating the Chaitanya's Mahaprabhu's message, czyli osoby, które będą tak naprawdę zarządzały instytucjami, żeby propagować przesłanie Chaitanya Mahaprabhu, they should maintain highest standard, one powinny utrzymywać najwyższe standardy. which means they should practice what they are preaching. Czyli chodzi o to, że one powinny praktykować to, co nauczają. But today we are mixing so many things on the name of mercy. Ale teraz my tutaj mieszamy tyle różnych rzeczy, nazywając to łaską. Devotees start to tolerate so many nonsense things that even people, if they are not coming to Mangala, staying in temple, they say that's okay. I ludzie tolerują różnego rodzaju rzeczy, na przykład osoby, które nie przychodzą na Mangala Arti i zostają w świątyni, mieszkają w świątyni, jest powiedziane, to jest w porządku. Yeah, so Mahaprabhu have clearly said that Acharya means position, and what Acharya is saying, his word should be followed very nicely. I Mahaprabhu powiedział, że acharya to znaczy pozycja. I co acharya mówi, jego wytyczne, za nimi powinno się podążać. Which means for our movement ISKCON, Srila Prabhupada is the founder Acharya and his instructions should be followed and not compromised. I dlatego w ISKCONie naszym założycielem acharya jest Srila Prabhupada i jego instrukcje powinniśmy za nimi podążać. Yes. And it is not a big austerity. I to nie jest bardzo duże wyrzeczenie. Because early to bed, early to rise make a person healthy, wealthy, wise. I jest takie powiedzenie w języku angielskim, że jeżeli idziesz do łóżka spać wcześnie i wcześniej wstajesz, to ta osoba będzie bardzo zdrowa i bardzo mądra. So the point here is not only waking up, the point is Prabhupada has given instructions, and as aspiring devotees, we should be very conscious of not breaking Prabhupada's instructions. Czyli tutaj nie tylko chodzi o jakby pewnego rodzaju reguły, ale chodzi o to, że dostaliśmy instrukcje od Srila Prabhupada i żeby mieć postęp duchowy, powinniśmy podążać za tymi instrukcjami i ich nie łamać. And okay, so these are the things. Now, what is other reason that Mahaprabhu rejected Chota Haridas? I jaki był jeszcze inny powód, dlaczego Mahaprabhu odrzucił Chota, czyli małego Haridasa? Because I mean, he didn't spoke to him for an year just because he thought he had a thought, a lusty desire thought, and Mahaprabhu didn't thought about him. Mahaprabhu nie rozmawiał z nim przez okres 1 roku tylko dlatego, że w jego umyśle były pożądliwe myśli. And then he left his body. I wtedy on opuścił swoje ciało. So how do you understand the most merciful here? Jak my możemy tutaj zrozumieć właśnie, że Mahaprabhu jest najbardziej łaskawy? So any ideas from anyone? Czy ktoś ma jakieś pomysły? So Mahaprabhu is saying here that
if you want to become my bona fide servant, czyli Mahaprabhu tutaj mówi, że jeżeli naprawdę chcesz zostać moim bona fide sługą, or the bona fide servant of Krishna, because Mahaprabhu is Krishna himself, albo bona fide sługą Kryszny, ponieważ Mahaprabhu jest Kryszną, so then a devotee need to be pure, and pure devotee means he should be simple and free from sinful activities. I tutaj jest powiedziane, że tak naprawdę wielbiciel powinien być czysty, czyli nie powinien mieć żadnych grzesznych czynów, a także Free from sinful activities. And simple. I również powinien być bardzo prosty. No, yes, so Mahaprabhu is saying that his followers, he is teaching them how to observe the renounced order strictly. Czyli tutaj Mahaprabhu naucza swoich zwolenników, w jaki sposób obserwować ten rodzaj życia w odrzuceniu. Which means when we are seeing disciples of Prabhupada, we should offer our humblest respect, what we can offer, because they have dedicated their full life, and some of them become sannyasis, and some of them are, are full-time brahmachari and things like that. I dlatego, jeżeli widzimy uczniów Śrila Prabhupada, powinniśmy zawsze im ofiarować wiele szacunków. Niektórzy z nich są sannyasinami, a niektórzy z nich spędzili życie jako brahmacharini. So don't take it lightly. Nie powinniśmy tego lekko traktować. That is the third lesson Mahaprabhu is saying. I to jest ta trzecia lekcja, którą nas Because Mahaprabhu. Krishna Shakti bina na hoye prachar. If they don't have the mercy of Mahaprabhu, they can't propagate the holy name. Ponieważ jeżeli oni nie mają łaski Mahaprabhu, oni nie będą w stanie rozprzestrzeniać świętego imienia. And if they are able to propagate it, it is because that this Krishna consciousness is meant for gentlemen, and they are perfect gentlemen. Jeżeli oni będą w stanie rozdawać właśnie tą świadomość Kryszny, to dlatego, że ten proces jest skierowany właśnie do wspaniałych dżentelmenów, perfekcyjnych dżentelmenów i oni takimi są. And that is the fourth reason why Mahaprabhu rejected Chota Haridasa. I to jest czwarty powód, dlaczego Mahaprabhu odrzucił Chota Haridasa. Because gentlemen in Kali Yuga, what they do, Yagna Sankirtan prior, Yajanti Hisu Medasa, they are intelligent, so they join Krishna consciousness movement. Ponieważ dżentelmeni w Kali Yudze, oni mają bardzo dużą inteligencję i co robią? Oni przyłączają się do świadomości Kryszny. And Mahaprabhu wanted to prove that his devotees are exalted and that their character is ideal. I Mahaprabhu chciał tutaj udowodnić, że jego bhaktowie są wspaniali i ich charakter jest idealny. And when he sees such a character, Mahaprabhu kindly accepts them as faithful devotees and teaches them how to distribute Krishna consciousness. Jeżeli on zobaczy takie osoby, które mają właśnie taki dobry charakter, to on ich przyjmuje jako swoich uczniów i uczy ich, jak być wspaniałymi bhaktami. And with great power comes great responsibility. I z dużą władzą przychodzi wielka odpowiedzialność. So which means even by this example of Chota Haridas, even a slight deviation from the strict principle of devotional life can have huge tribulation and consequences. I tutaj co to znaczy? Że jeżeli nawet odejdziemy chociaż troszeczkę od tych reguł życia duchowego, to może mieć ogromne i bardzo ciężkie konsekwencje. Which means at our level, we should really follow 4 regulative principles, chant our rounds properly, and follow Guru's instruction. I to, o co chodzi, to w takim razie na naszym poziomie powinniśmy podążać za 4 zasadami, intonować 16 rund, a także słuchać instrukcji naszego guru. And the last thing which Mahaprabhu wanted to teach
A jeżeli chodzi o ostatnią rzeczą, którą Mahaprabhu chciał nas nauczyć, from this example, z tego przykładu, I mean, which we can discuss in this time frame, because Mahaprabhu can teach many things. że jeżeli chodzi o ten czas, który mamy, ponieważ Mahaprabhu może nas nauczyć wielu rzeczy, is that relationship of love is like walking on a razor blade. że jeżeli chodzi o relacje miłosne, to jest tak, jakby się chodziło na brzytwie. So you see, when you have a relation between a man and a woman, and the more love they have, the more easier one can become, especially woman can become angry from the other, or the man can become angry from the woman. Yeah, I mean Jeżeli both. mamy relacje i im bardziej te osoby są zakochane w sobie, tym większa jest szansa, że jedno albo drugie będzie bardzo złe na tą drugą osobę. It doesn't mean bad in terms of that they are angry. It's because even a small mistake, they are very conscious. To nie o to chodzi, że oni będą źli dla siebie, tylko chodzi o to, że nawet najmniejszy błąd oni będą w stanie to zauważyć. That's why a couple expect 100% honesty from each other. I dlatego też, jeżeli chodzi o parę, to oni chcą mieć 100% szczerości ze sobą. So if someone say, okay, I'm honest, I love you 364 days, and one day I love this another woman, that's not gonna work. I jeżeli powiedzą, dobrze, to ja 364 dni cię kocham, ale przez jeden dzień kocham kogoś innego, jakąś inną kobietę, to nie będzie w takim razie pracowało dobrze. And vice versa, if a woman says, I love you, 364 days, and one day I love this another man, I don't think a man would also be happy. I podobnież odwrotnie, jeżeli kobieta powie, że 364 dni ja kocham ciebie, ale jednego dnia kocham kogoś innego, to również mężczyzna nie będzie szczęśliwy. So that is the same thing which Mahaprabhu is showing, that how he exhibited his mercy towards Chota Haridas. I to jest właśnie to, co pokazuje Mahaprabhu, jak on pokazuje tą łaskę w stosunku do cioty Haridasa. By this way he's showing how elevated was Junior Haridas. I on pokazuje, jak był bardzo wysoko postawiony ciota Haridas. His devotion for him was very elevated. Ponieważ oddanie Mahaprabhu było bardzo wysoko. Ciota Haridasa. Czyli oddanie ciota Haridasa do Mahaprabhu było bardzo uniosłe. Because of this transcendental relationship, the Lord corrected even a slight offense. I ponieważ była ta transcendentalna relacja, wtedy Pan jakby skorygował nawet najmniejszą obrazę, committed by his pure devotee, która była popełniona przez jego czystego bhakty. Therefore, if one wants to be a pure devotee of Mahaprabhu, they should give up all material sense gratification. Czyli jeżeli ktoś chce zostać czystą bhaktą Pana, on powinien odrzucić wszelkiego rodzaju używki materialne. Yeah, otherwise the lotus feet of Mahaprabhu will be very difficult to attain. W inny sposób lotosowe stopy Pana Mahaprabhu będą bardzo trudne do osiągnięcia. And Prabhupada once said, he said, I'm not asking you to give up anything. All I'm asking you is to give up poison. Mahaprabhu powiedział, Śrila Prabhupada powiedział, że ja właściwie to nie chcę, żebyście coś odrzucili, z czegoś zrezygnowali. Ja tylko proszę, żebyście zrezygnowali z trucizny. So that's where we will end this class. I tutaj zakończymy tę naszą prelekcję dzisiaj. We somehow are at the right place because we could be in anywhere in this entire creation when Mahaprabhu came here. W jaki sposób tutaj jesteśmy i moglibyśmy być gdziekolwiek indziej. So we should take this mercy and distribute this mercy. I powinniśmy przyjąć tę łaskę i rozdawać innym. And everyone is looking for it. I wszyscy szukają jej.
From Quran to Bible to every scripture you open, the mercy they are looking for it. Od Koranu do Biblii, jakiekolwiek Pisma Święte się otworzy, to wszyscy szukają łaski. And here Mahaprabhu is distributing it. I tutaj Mahaprabhu tą łaskę rozdaje. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai. jai. All right, if there are any questions and comments, please Czy są let us jakieś know. komentarze albo pytania? So I have a question. Yes, Mataji. So two questions. So one thing is like when we have the example of Chota Haridas. So if you mention that he is a pure devotee, so how pure devotee can have lasting desires? Okay, translate it. Czyli pytanie jest o Chota Haridasa, że Prabhu tutaj powiedział, że Chota Haridas jest czystym baktą. Jak to jest możliwe, żeby czysty bakta miał porządliwe myśli? So I mentioned pure devotee, it's mentioned in scriptures, first of all, that he's Czyli a pure to, devotee. że on jest czystym baktą, jest napisane w Pismach Świętych. But how do you understand this? This also is mentioned by our acharyas. I jak to zrozumieć, to również jest napisane przez naszych acharyów. So when Mahaprabhu came, everyone was, no one would commit mistake because everyone was on so perfect level. Jak przyszedł Mahaprabhu, to nikt nie popełniał żadnych błędów, ponieważ wszyscy byli na perfekcyjnym poziomie. So Mahaprabhu didn't know how to find a fault. Czyli Mahaprabhu nie wiedział, jak znaleźć jakiś błąd po sobie. Because Mahaprabhu Mahaprabhu knew that in future in Kali Yuga the movement will spread and he needed a live example to give these teachings. Czyli Mahaprabhu wiedział, że w przyszłości ten ruch się rozprzestrzeni. On powiedział, że on potrzebuje jakieś żywe przykłady, jak tutaj naprawić osoby, które popełniają błędy. So that's why even this small thought came and Mahaprabhu said, oh, I got an opportunity, let's use Haridas. I nawet wtedy, kiedy przyszła taka mała myśl, to wtedy Mahaprabhu na nią skoczył i powiedział, dobrze, ja to wykorzystam jako przykład i ukaram Haridasa. Yeah, so he wanted to preach. For preaching he used his devotee. I on chciał nauczać i ze względu na nauczanie on użył swojego bhakta. And the second example, Mataji, is about Yamunacharya. I tutaj drugi przykład jest związany z Yamunacharyem. What Yamunacharya is writing in his prayers? Co on pisze w swoich modlitwach? He is saying that when this thought of sex comes in my mind, I split at it. Tak, on pisze, że w takim razie, kiedy przychodzą te myśli o życiu seksualnym, to ja po prostu na nie spluwam. So it means he is an acharya and this thought is coming in his mind. Czyli chodzi o to, że nawet on jest acharyą i te myśli do jego umysłu przychodzą. But the thing is, he's splitting at it. Ale chodzi o to, że on na nie spluwa. But we are enjoying it. Ale my czerpiemy z tego przyjemność. Yeah. So does this answer, Gaurav? Yes. Mataji? Yes, Yeah. thank you. Dziękuję bardzo. And you had another question? Pytanie? I had another question. So it's like when Srila Prabhupada came, he said actually that we should not change our life. We should add Krishna to our life. And then our life will be complete, right? So how do you understand it with adding Krishna to your life and giving everything to the movement? Very nice question. Okay, you translate. Czyli pytanie jest takie, że jak Srila Prabhupada przyszedł, to on powiedział, że my nie powinniśmy niczego w naszym życiu zmieniać, tylko po prostu dodać Kryszny do naszego życia. I moje pytanie polega na tym, w jaki sposób my możemy to zrozumieć, z jednej strony, żeby nie oddawać, znaczy nie zmieniać nic w naszym życiu, a żeby z drugiej strony poświęcić całe nasze życie do ruchu świadomości Kryszny. So when Prabhupada say add Krishna, you can add Krishna the moment you are going to sleep. Czyli tutaj Prabhupada powiedział, że jeżeli chodzi o dodanie Kryszny, to można dodać Kryszny wtedy, kiedy idziemy spać. So you wake up and you say, okay, I like to sleep longer, but I will wake up early. Why? Because I'm adding Krishna, and Krishna like this time of the day for chanting, for example, yeah?
Czyli na przykład powiemy sobie, ja lubię spać długo, ale obudzę się wcześniej rano, ponieważ Kryszna lubi się budzić wcześniej rano i to jest dla niego właśnie bardzo dobry czas. The same goes. We listen, then every day we want to listen. We have desires to listen, watch something. So we say, oh, but I added Krishna in my life, which means I'm going to listen some lecture about Krishna today. Na przykład my lubimy bardzo słuchać czegoś, czyli jeżeli powiemy sobie, że my dodaliśmy Krysznę do naszego życia, to możemy słuchać jakiegoś wykładu o Krysznie. I don't want to chant, but Krishna says that chanting is the best service, so I will try my best to chant my 16 round. I na przykład nie chcę intonować, ale Kryszna mówi, że intonowanie to jest najlepszą służbą, czyli zrobię wszelkie wysiłki, żeby intonować dobrze moje 16 rund. I have habit to put directly in my mouth what I'm buying from outside, but I will wash it, make proper standards in the home and offer it to Krishna. So that's how I add. Mam takie przyzwyczajenie, żeby wszystko, cokolwiek wezmę do ręki, żeby od razu zjeść, ale nie, na początku to umyję, później ofiaruję i będę podążał za odpowiednimi standardami. And so on and so forth. You will see that every second of your day you can add Krishna. I tak naprawdę możemy zobaczyć, że każdą sekundę naszego dnia możemy również dodać do tej sekundy Krysznę. Which means every moment you have to make choice, and you can make choice whether I am this body or I am the soul. I każdej minuty naszego dnia my musimy dokonać wyboru i możemy dokonać wyboru, czy my jesteśmy tym ciałem, czy jesteśmy duszą. And if you do this, then you will be giving back to the moment, because Prabhupada will see and he will empower you to do service to this moment. I jeżeli będziemy tak robić, to w takim razie będziemy właśnie oddawać dużo dla ruchu Kryszny, bo Śrila Prabhupada będzie widział twoje postępowania i on da ci moc, żeby właśnie dać jeszcze więcej i więcej do tego ruchu. And it all starts practically from this level, that you will start inspiring people around you. I tak naprawdę to właśnie będzie podążało za tym, że również będziesz inspirować inne osoby, które są wokół ciebie. They will see you happy and they will like to, copy this formula. So that's how you will be helping I oni them. będą widzieli, że ty jesteś szczęśliwy i będą chcieli skopiować tą formułę i oni będą podążać za tym, co robisz. Yeah, so then you give back to the moment. I wtedy będziemy oddawać z powrotem to nasze życie do ruchu. Does it answer, Mataji? Very much so, thank you. Jai. Anyone else have any question, comment? Dagmara Mataji or Nagesh? Okay. He cannot hear you properly. I don't know. No, he can hear me. Okay. Yeah, he can hear me all the time. Okay, Nikt nie ma żadnych pytań? Yeah, I don't think they have. So we finished then on the time. Okay. So thank you very much, everyone. Dziękuję wszystkim bardzo za obecność. So Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Hari Jai Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Dziękuję.